Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Czołem Rebelio, Joanna Prokop, oczywiście Radio Rebeliant. Dzisiaj waszym moim gościem jest nasz ulubiony pan redaktor Tomasz Piątek, Reset Obywatelski. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, dziękuję bardzo za miłe słowa. Tak, i ja słuchajcie, jeszcze tylko przypomnę, żebyście subskrybowali i polubiali nasze audycje, ale również prosimy was bardzo mocno o subskrypcję, polubienia i komentarze pod audycjami Resetu Obywatelskiego. Tam nie tylko pan redaktor Tomasz Piątek, jeszcze kilka osób, bardzo ciekawe rzeczy, ja was zachęcam, bo włos się na głowie jeży. A dzisiaj, panie redaktorze, przenieśmy chociaż tą odrobinkę, bo pan tam na slajdach, na dokumentach wszystko tłumaczy, więc tam wszystko to, co pan dzisiaj powie, będzie można w Resecie zobaczyć, tak, jeżeli chodzi o dokumenty, bo panie redaktorze, ja mam takie pytanie. My się baliśmy tego, że jeżeli Nawrocki zostanie prezydentem, co się na ten moment chyba stało, że że Kreml będzie miał kompromaty na naszego prezydenta. Ale coś mi się wydaje, że tutaj kompromaty nie będą potrzebne, ponieważ powiązania pana Karola Nawrockiego z Moskwą, jego wizyta, czy w ogóle z Kremlem i z putinowską Rosją są chyba trochę szersze, niż tam się wydawało. Jakby tych powiązań jest, tych udokumentowanych, zbadanych Karola Nawrockiego z Rosją jest co najmniej 25. Ja tyle zmieściłem w raporcie, który opublikowałem na portalu goniec.pl, który można sobie też na moim Twitterze i Facebooku odnaleźć, jak się trochę zjedzie w dół. Tam jest, to są rzeczy przerażające. Obok tej wizyty w Moskwie w 2018 roku, 4 lata po wybuchu wojny w Ukrainie, Nawrocki się tam spotkał z zaufanym człowiekiem Putina, Aleksandrem Szkolnikiem i nie wiadomo, o czym rozmawiali. Nawrocki nie odpowiada na pytania, o czym rozmawiali. Grozę budzi to, że mentorem, doradcą Nawrockiego jest Sławomir Cęckiewicz, człowiek, który doprowadził do ujawnienia licznych tajnych materiałów naszych służb z wielkim pożytkiem dla Rosji. Człowiek, pod którego skrzydłami w Komisji do Spraw Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych działał Tomasz L., później zdemaskowany jako rosyjski szpieg. Człowiek, który zaczynał karierę w prokremlowskim ugrupowaniu działającym w Trójmieście, które się nazywało Ruch Narodowy, bo tam Cęckiewicz zaczynał. No i wnuk SBK, który rządził Grand Hotelem, w którym z kolei Karol Nawrocki zaczynał jako sutener. Dodajmy jeszcze, że współpracowniczka bliska Karola Nawrockiego, bardzo bliska, mówią niektórzy, w Muzeum II Wojny Światowej i w Instytucie Pamięci Narodowej, pani Magdalena Hajduk, jest synową jednego z liderów tego prokremlowskiego ugrupowania, w którym zaczynał Sławomir Cęckiewicz. A to ugrupowanie, ten ruch narodowy w Trójmieście powstał w latach 80. pod skrzydłami pułkownika wywiadu wojskowego Kremla, Anatolija Szarkowa. Więc to są rzeczy przerażające i widzimy, że one najwyraźniej przynoszą owoce, bo pisowcy dzisiaj właśnie ogłosili, że Nawrocki będzie chciał ujawnić słynny aneks Macierewicza do raportu o wojskowych służbach informacyjnych. Jak wiemy, raport doprowadził do kompromitacji naszych służb, doprowadził do tego, że liczni agenci naszych służb działający w Rosji lub w krajach sąsiadujących z Rosją po prostu zniknęli. Pytanie, ilu teraz agentów poda Nawrocki Rosjanom na tacy, publikując ten aneks, bo jeśli tam są nazwiska,
takich agentów, to poda. Tak jak to zrobił Macierewicz, publikując sam raport w 2006. Oczywiście można powiedzieć, minęło wiele lat, 19 lat. Część tych agentów już nie działa, część nie żyje, ale służby bardzo dokładnie badają informacje dotyczące działania swoich przeciwników, także te z przeszłości, dowiadują się wiele o metodach, o okolicach, w których te osoby działały, środowiskach i tak dalej. Nawet jeśli tym razem żaden agent nie zginie, to i tak masa wiedzy może trafić w ręce Rosjan znów. O ile im Macierewicz tego aneksu już nie dał wcześniej. Więc być może tutaj trzeba mieć nadzieję, że Macierewicz, znaczy to taka nadzieja, trudno to nazwać nadzieją, to nie jest nadzieja, no jakby jesteśmy między młotem a kowadłem, albo Macierewicz zrobił nam krzywdę wcześniej, albo teraz zrobi ją Nawrocki. Albo to jest, panie redaktorze, ciąg dalszy tej krzywdy, jakby tego długoletniego planu, tak, który się dzieje, o którym pan zresztą często mówi. Panie redaktorze, bo pan wykonuje tytaniczną pracę, siedząc w archiwach, między innymi IPN-u, zarówno tych online, jak i również tych papierowych, tak, których nie ma online, trzeba tam pojechać, ale to jest wiedza ogólnie dostępna. I właściwie to nie powinno być pytanie do pana, tylko do rządzących, ale że nie mogę zadać tego pytania rządzącym, to zadaję je panu. Jak to jest możliwe, że do tych wszystkich dokumentów nie dotarły nasze służby? Jak to jest możliwe, że nie zareagował na... Znaczy ja pamiętam wystąpienie Donalda Tuska w czerwcu 2024 roku, kiedy bardzo pewnie, patrząc się w stronę prawą naszego Sejmu, wskazując na PiS, powiedział: płatni zdrajcy, pachołki Rosji. I on wiedział, co mówi. Dlaczego za tym nie poszło nic innego? Dlaczego nie został odwołany prezes IPN-u? Dlaczego nie został skompromitowany już wtedy? Dlaczego te wszystkie... Zresztą, panie redaktorze, przecież jeżeli pan to wie, jeżeli nasze służby to wiedzą to również służby wszystkich innych, nawet naszych sojuszników. I teraz jak nasz sojusznik, na przykład natowski, zaufa naszemu prezydentowi, żeby przekazać jakieś informacje, na przykład dotyczące Ukrainy, i przecież no my już teraz jesteśmy skompromitowani, a jak dojdzie do zaprzysiężenia, to będzie jakaś masakra. W tej chwili Nawrocki może liczyć na jakieś względy tylko wśród ludzi Donalda Trumpa. W innych krajach NATO, no Węgier to właściwie już nie ma co do NATO liczyć, ale Turcja jest w dziwnym miejscu, bo jest jakby blisko Rosji, ale trochę sprzeciwia się Trumpowi. Erdogan gra w grę podwójną. No ale w tych krajach NATO, w których NATO ciągle znaczy NATO, czyli w krajach Europy Zachodniej, w Wielkiej Brytanii, no to tam nikt się nie będzie chciał z nami. No, myśmy mieli Macierewicza, który rozwalił służby wojskowe, potem wrócił, rozwalił armię, jeszcze wcześniej na początku lat 90. rozwalał służby cywilne. Po takich trzech Macierewiczach i teraz jeszcze z Nawrockim jako wisienką na torcie, czy też w sumie nawet deską serów po sutym obiedzie, bo to nie jest wisienka, to jest coś większego. To jest taki, powiedzmy, już nokaut ostateczny, 3 mocne ciosy i teraz jeszcze na koniec włók brwiowy, nie? Dostają nasi sojusznicy od nas. To no po czymś takim to nie wyobrażam sobie tutaj, znaczy no wiadomość taka, wszystkie służby NATO są przerażone na myśl o tym, że najwyższą kontrolę nad polską armią sprawuje sutener o rosyjskich powiązaniach. To jest niesłychane i ja nie rozumiem, dlaczego nic nie zostało zrobione. Znaczy domyślam się, że służby prawdopodobnie mówią naszym politykom: słuchajcie, nie róbcie gwałtownych ruchów. Podstawowa zasada w służbach jest taka, że jak ma się na kogoś haki, to się go nie wsadza do więzienia, nie kompromituje, tylko się go szantażuje i przewerbowuje. No ale ja nie widzę, żeby jakoś udało się tutaj kogoś przewerbować. No, czy Nawrocki wygląda, jakby go nasze służby przewerbowały? No nie wygląda. To, co robi, to jest niszczenie Polski. Więc ja się zastanawiam, kto tutaj w co gra, zastanawiam się, na ile się te ruchy w służbach, które były robione, się udały. Ja miałem tam kontakty różne.
Widziałem, że jakieś rzeczy są robione, ale też nie widzę wszystkiego i nie wiem, co jest ruchem na pokaz, a co jest ruchem właściwym. Dałem kredyt zaufania tej władzy. Nie chciałem przed wyborami prezydenckimi jej krytykować, bo nie chciałem pomagać Nawrockiemu. A tu się okazało, że i bez mojej pomocy, że już Nawrockiemu sztab Rafała Trzaskowskiego tak pomógł, że już nie potrzebował żadnej innej pomocy. I to jest kolejna moja refleksja, czy też no nawet nie refleksja, bo tu nie mam refleksji, tylko mam znowu zdumienie. Dlaczego w sytuacji, w której wszyscy Polacy bardzo mocno interesują się bezpieczeństwem, mamy wojnę, dlaczego sztab Trzaskowskiego nie mówił o rosyjskich powiązaniach Nawrockiego, bo było tylko parę wzmianek. To jest coś, co kompletnie przekracza moją możliwość zrozumienia. Aczkolwiek no, błędy potworne były w wielu dziedzinach. Teraz słyszę, że na przykład rząd daje rentę wdowiom ludziom, ale wymyślił, że pierwsze wypłaty będą po wyborach prezydenckich. No to myślę, że Jarosław Kaczyński, specjalista od wypłat przedwyborczych, się turla ze śmiechu i mówi do swoich panowie, my tu naprawdę nie mamy z kim przegrać. No. To są rzeczy straszne. Natomiast co my możemy pozytywnie tutaj zrobić? My musimy, powiem tak, Ukraina miała jeszcze gorszych polityków niż my. Skorumpowanych w stopniu rosyjskim. Tym, co ich trzymało z dala od Putina, to była tylko wielka niechęć płacenia haraczu Putinowi. Natomiast ukraiński naród, ukraińskie społeczeństwo wykazało się wspaniałym kręgosłupem i inicjatywą. Zrobili Majdan, jeden Majdan, drugi Majdan i te Majdany postawiły do pionu ukraińskich polityków. Panie redaktorze, ja przerwę na chwileczkę. O Majdanie jeszcze powiemy, bo ja słuchałam pana wypowiedzi w Resecie Obywatelskim właśnie na temat Majdanu, ale ja mam takie pytanie, czy nie lepiej mówić o Rumunii, czy nie lepiej mówić o wpływach rosyjskich? Ja panu powiem w ten sposób, że wczoraj czekając nie wiem, powiem orędzie, tak? Na orędzie pana premiera Donalda Tuska, bo słowo mi jak wypadło, tak? Ja miałam nadzieję, może to głupie, może to infantylne, ale miałam nadzieję, że pan premier Donald Tusk powie: słuchajcie, my te wybory podważymy, mamy dużo dowodów na to, że było dużo rosyjskich wpływów, sytuacja się powtarza tak samo jak w Rumunii, tak, w związku z tym będziemy walczyć o to, żeby unieważnić ten wybór. Okazuje się, że nie. I mi trochę, nadzieja mi gdzieś opadła, tak? I sobie myślę, Ja o Rumunii nie mówię, no bo już nie ma o czym mówić. Wyszli i powiedzieli, że uznają te wybory, pogratulowali przestępcy, czy też kamratowi przestępców, który zostanie głową państwa. Ja jestem absolutnie przeciwny jakimkolwiek gratulacjom, bo to jest podtrzymywanie fikcji, że mamy tu jakiś normalny spór polityczny, że ktoś uczciwie wygrał fair play i że cieszymy się, że nasz przeciwnik będzie mógł sobie porządzić. No to takie rzeczy są w demokracjach w stanie pokoju, a my nie jesteśmy demokracją w stanie pokoju. Mówiło się trochę ostatnio o demokracji walczącej. Ja nie lubię tego określenia, bo ono się kojarzy z Solidarnością walczącą, czyli z pseudoopozycyjną organizacją, która rozbijała opozycję komunistyczną za czasów komuny. Kojarzy się z Kościołem wojującym. Ja uważam, że powinniśmy mówić o demokracji wojennej. Mamy wojnę. I kiedy jest wojna, to robi się pewne rzeczy, których się w czasie pokoju nie robi. Na przykład wojna usprawiedliwia cenzurę. I dla mnie to jest sytuacja bardzo prosta. W tej chwili kłamstwa są narzędziem wroga. W stanie tej wojny trzeba nałożyć cenzurę na kłamstwa, po prostu knebel na szczekaczki. Mamy dwie telewizje, tak? Tak. Tarnowskich i pana Sakiewicza. Tak. Natomiast nikt tego słowa nie powie. Nikt nie powie, że należałoby wprowadzić stan wojenny czy stan wyjątkowy, bo umierają ze strachu, że opozycja będzie im wsadzać na głowę czapkę wojskową generała Jaruzelskiego i mówić: wy komuchy niedobre,
dyktatorzy, junta, zamach stanu i tak dalej. Ale przecież to są nasi wrogowie. To nie są przeciwnicy, z którymi się spieramy w cywilizowanym sporze, podajemy sobie ręce i tak dalej. Są wrogowie Polski, polskiej racji stanu, wrogowie NATO, wrogowie Unii Europejskiej, wrogowie wszystkiego, co jest dla nas święte, co jest dla nas dobre, co nam tak pomogło w ciągu ostatnich 30 lat. I absolutnie nie należy się przejmować tym, co oni mówią. Nie należy też z nimi polemizować. To jest absurdalne, że w ogóle się z nimi rozmawia. Na kłamstwa należy odpowiadać prawdą i kneblem, bo trzeba też kneblować tych kłamców. Ja oczywiście wiem, że teraz to, co mówię, wzbudzi jakieś strasznie mocne reakcje, będą achy i ochy. No ale jak w 2017 zacząłem mówić, że PiS służy Rosji, to też były takie reakcje, achy i ochy, krzyczano na mnie, że ja kompromituję opozycję. Teraz już tak się nie mówi, bo już nasza strona tej wojny zrozumiała, że PiS to Rosja, ale ciągle nasza strona tej wojny nie wyciąga dalej idącego wniosku. Jeżeli jesteśmy na wojnie z Rosją, to jesteśmy też na wojnie z PiS-em, bo PiS to Rosja. I dopóki my tego nie zrozumiemy, to się nie posuniemy dalej. I uwaga, to mówię tutaj też, mówiąc o tym kneblu na szczekaczki, mówię o rozwiązaniu problemu cywilizacyjnego, jakim są media społecznościowe, bo to one przede wszystkim są tymi szczekaczkami. One zagrażają naszej cywilizacji, one zniszczyły media tradycyjne, one zaburzyły obieg informacji. One doprowadziły do tego, że znikła opinia publiczna, została podzielona na bańki, które są coraz bardziej transparentne, coraz bardziej nietransparentne, coraz bardziej przede wszystkim pancerne, nie? Oddzielone od siebie. Jedna bańka nie wie, co się dzieje w drugiej bańce. Czyli to jest niszczenie społeczeństwa. To jest niszczenie społeczeństwa, to jest odbieranie społeczeństwu możliwości komunikacji, to jest kneblowanie społeczeństwa, bo jeżeli ktoś coś powie, a inni nie słyszą, no to jest tak, jakby tego człowieka zakneblowano albo innym zatkano uszy. I dlatego knebel na szczekaczki działa na rzecz wolności słowa, a nie przeciw, bo jeżeli zakneblujemy szczekaczki, to wtedy między sobą zaczniemy się lepiej słyszeć, bez tego zgiełku, który szczekaczki wytwarzają i znowu słowo będzie efektywne. Nie będzie ginąć gdzieś w próżni, nie będzie wygłuszane przez hałas szczekaczek, tylko będzie docierało do odbiorcy. I to trzeba ludziom tłumaczyć. I niestety mam wrażenie, że sztab Trzaskowskiego w ogóle nie zachowywał się, jakby nie istniały media społecznościowe. To znaczy, jakby nie rozumieli, że jesteśmy na bańki podzieleni przez te media, przez te platformy społecznościowe. Im się wydawało, że jak coś powiedzą w telewizji na przykład, czy napiszą na Twitterze, to cała Polska usłyszy. No ludzie kochani, to tak nie działa. Trzeba wiedzieć, jak przebijać się do innych baniek, a najlepiej by było, gdyby nie trzeba się było przebijać, gdyby tych baniek nie było. I wprowadzenie takiej demokracji wojennej to też to byłaby dobra okazja, żebyśmy się wszyscy między sobą usłyszeli. Oczywiście na początku byłby potworny wrzask pisowców, że zamach stanu, że się ich knebluje i tak dalej, ale jakby to przebrzmiało, jakby wyborcy PiS mieli taki odwyk od tego potwornego kłamstwa, którym są zalewani, to by zaczęli trzeźwieć, bo podobne zjawiska, na przykład mówi pani profesor Mieńkowska-Norkiene, dzieją się w Litwie, gdzie zaczęto zwalczać te szczekaczki i ludzie zaczęli trzeźwieć. Właśnie, panie redaktorze, ja to trochę porównuję do sytuacji, kiedy jestem na ulicy i jestem zaatakowana przez bandytę. I jakby samo powiedzenie żyję w kraju bezpiecznym, proszę mnie nie atakować, nic nie da, prawda? Bo zanim się odezwę, to dostanę już prawdopodobnie, no w najlepszym wypadku zostanę uderzona, w najgorszym dostanę nóż po prostu gdzieś w brzuch, tak? No tak, chyba że bandyta umrze ze śmiechu, słysząc, że pani mówi, że żyje w kraju bezpiecznym. No to może. Tak, proszę mnie nie atakować, bo to jest bezpieczna demokracja, płacimy tutaj podatki, jest policja i pan nie ma prawa mnie zaatakować. I tak troszeczkę moim zdaniem ten nasz rząd, Donalda Tuska i Koalicji
15 października podchodzi do PiS-u pod tytułem: jesteśmy w Europie, jesteśmy w demokratycznym kraju, wam nie wolno tak robić, a oni robią wszystko. I to, co pan powiedział, panie redaktorze, ja się zastanawiałam nad tym, jeżeli są narzędzia do tego, żeby tak zmanipulować ludzi, żeby tak ich zastraszyć, żeby tęcza Unia Europejska była dla nich dużo gorsza niż sama Rosja, niż jakby sutener, niż jakieś bandyckie ustawki, to są też narzędzia, panie redaktorze, które mogą to odwrócić, o których pan przed chwileczką powiedział. Tak, Tylko dlatego... No tutaj dodam jeszcze, że wyłączenie szczekaczek jest ważne nie tylko dla uzdrowienia tych oszalałych z nienawiści pisowców, ale także dla uzdrowienia nas, bo w nas też wzbiera nienawiść, bo my nie rozumiemy, dlaczego oni wybierają sutenera. I my mówimy sobie, co to jest za bagno moralne. I my tu popełniamy błąd. Tam nie jest bagno moralne, tam są ludzie tacy sami jak my, tylko dostawali, jak to mówią fachowcy, inną dietę informacyjną. 90% informacji, które oni dostają, są zupełnie inne informacje. To są informacje o gejach gwałcących dzieci, o Arabach biegających z nożami, o wspaniałym Nawrockim, który nas przed tym obroni. Z naszych baniek do nich przecieka jakieś 10% informacji, ale ponieważ to jest znikoma ilość, to oni ją widzą w świetle tych 90%, czyli widzą to wszystko w pisowskim sosie. Dociera do nich informacja, że podłe, zwyrodniałe lewactwo szkaluje wspaniałego, kryształowego patriotę. Teraz ci idioci wymyślili sobie jakieś sutenerstwo. Kto w to uwierzy, kiedy pan Nawrocki taki wspaniały. I to jest, tych ludzi trzeba leczyć, nie ma co nimi gardzić. I to nie jest nawet kwestia leczenia ich moralności, bo to jest kwestia leczenia jakby pewnej zbiorowej psychozy, w którą zostali wprowadzeni, bo żyją w urojonym świecie. Tylko, panie redaktorze, tą zbiorową właściwie ja nie bardzo wierzę w to, że nasi politycy chcieliby taką zbiorową psychozę w naszym społeczeństwie, no jakby taki zastrzyk tej zbiorowej psychozy zrobić. No przecież komu na tym zależy? Gdzie w niedzielę po 23 trzaskały szampany? Pan zrobił wpis o tym, że jeden z proputinowskich polityków tak bardzo szybciutko pogratulował Karolowi Nawrockiemu. Oczywiście powiedział, że on jest antyrosyjski, to jest straszne, ale jest też antyukraiński. Jak można być... No właśnie... Dokładnie to Witalij Trytiakow, jeden z najobrzydliwszych i najbardziej antypolskich propagandzistów Kremla. Na moim Twitterze, na Facebooku mogą sobie państwo zobaczyć, ja tam zamieściłem skany jego wpisu. On napisał: Polacy, brawo za wybranie Nawrockiego na prezydenta. Tak, jest rusofobem. No cóż, wszyscy wasi prezydenci i premierzy są tacy, ale on nienawidzi banderowców. I to już jest dobre, wielki krok naprzód dla Polski. No, Rosjanie się cieszą, a to, że Nawrocki czasem rzuci jakąś uwagę pod tytułem, że niby Rosja mnie bije, Rosja mnie nie lubi, nie lubię Rosji, to Rosjanom wcale nie przeszkadza. No oni przecież, rosyjscy politycy i propagandziści wiedzą, że to jest fikcja, że to jest taki kamuflaż dla Polaków. No, o jakiej rusofobii można mówić, jeśli równocześnie Nawrocki jest chyba jedynym polskim politykiem z pierwszego planu, który mówi, że chce usiąść do stołu z Putinem i jest mu gotów uścisnąć rękę. I tu właśnie znowu wkracza świat baniek, że tak powiem, bo te deklaracje Nawrockiego słyszymy my, a w mediach społecznościowych pisowskich przebijają się te płacze Nawrockiego o tym, jak to niby straszliwie go Rosja prześladuje. Nie, panie redaktorze, ja jeszcze nie wyszłam z szoku od niedzielnej nocy, powiem szczerze. Przeszłam już etap strasznego żalu i strachu, teraz jestem na etapie strasznego zdenerwowania i takiego jakby rozczarowania i rozgoryczenia, bo mówił pan w swojej audycji o tym, że być może Polacy powinni, ja nie namawiam absolutnie do żadnych tutaj złych rzeczy, tak? Majdan skończył się dramatycznie dla wielu osób, Nie. ale też
Ja mówię o poszczególnych jednostkach, tam zginęło trochę osób. Majdan się skończył dobrze. Wypędzono bandziora Janukowycza, którego zresztą wielu Ukraińców porównuje do Nawrockiego, no bo to jest podobna sytuacja. Człowiek z szemranych kręgów, służący Putinowi, zostaje prezydentem. Zginęły rzeczywiście osoby, ale to nie Majdan zabijał. To zbrodniarz Janukowycz kazał do nich strzelać. Tak, Więc bo negatywne skojarzenia to my mamy mieć z Janukowiczem i z Putinem, nie z Majdanem. Majdan to jedna z najwspanialszych rzeczy w najnowszej historii Europy i świata. Ja jestem zdumiony często, jak się mówi Majdan, jaka jest negatywna reakcja. Och, tam strzelali, a przepraszam bardzo, a w czasie II wojny światowej to nie strzelali? Strzelali. A było trzeba zabijać hitlerowców? No było trzeba zabijać hitlerowców, chociaż oni strzelali i zabijali w odwecie i nie tylko w odwecie. Sami pierwsi zaczęli zabijać. Ale pan mówi do pokoleń, które nie znają tego. Wie pan, o co chodzi? To niech się szybko nauczą, bo te wojny się nie skończyły, wojny trwają. Wojna trwa w Ukrainie i jeżeli nic nie zrobimy, to przyjdzie też do nas. Tak. A Putin robi wszystko, żeby poszczególne te przyczółki. Pan się przywitał na swojej audycji po rosyjsku. Boże, jak się mówi dzień dobry po rosyjsku? Powiedziałem dobry wieczór, здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Witajcie w Rosji. Zdrawstvujcie w Rosji. Tak. A jak jest region po rosyjsku? Jak jest region po rosyjsku? Że będziemy takim obwodem rosyjskim, może się okazać za chwileczkę, razem z Węgrami, tak? Oblast się mówi, ale jeśli chodzi o Polskę, to Polska była za czasów carów krajem priwislińskim. Priwislańskim, tak. No tak. Więc oni wymawiają priwisliński, bo to tak, no teraz rosyjski tak się, jakby powiedzieć, samogłoski w rosyjskim się trochę upraszczają już od 100 lat. Także są tacy, no rosyjski w ogóle, że tak powiem, się nieco, no bardzo się zmienił nie chcę już tutaj wchodzić, wtedy mówić o kulturze rosyjskiej, o procesach degeneracyjnych, które tam zaszły, po części się odzwierciedlały też w języku, bo nie chcę już tu wchodzić w takie rozważania, aczkolwiek... Ja zmierzam do tego, panie redaktorze, żeby... Nie, ale tutaj, żeby tylko nawiązać, pan Trytjakow właśnie, skoro już o tym mowa, to pan Trytjakow, który chwali Nawrockiego, twierdzi też, że język ukraiński jest lingwistycznie niedorozwinięty, gorszy od rosyjskiego. Znaczy, może się okazać, ja uważam, że jednak że strach potrafi odebrać rozum. Rzeczywiście te 8 lat maglowania tego naszego PTSD i tego strasznej propagandy pisowskiej, za którą stoi propaganda rosyjska, może doprowadzić do tego, że staniemy się właśnie takim obwodem rosyjskim, tak, pod wpływami rosyjskimi i te osoby, które głosowały na pana Nawrockiego, już nie będzie odwrotu, to już nie będzie tak, że ja wycofam ten głos, tak, to już nie będzie tak, że bo my przekraczamy, panie redaktorze, pewne granice. Pytanie jest, czy już przekroczyliśmy tą granicę, że nie ma powrotu, czy jeszcze ten powrót jest, dlatego ten Majdan właśnie chciałam zapytać. Nie wiem. Natomiast jeszcze dla ścisłości dodam, że rzuciłem okiem, już w XIX wieku się mówi o kraj priwisliński. To była już wtedy forma taka oficjalna, tak się też pisało, to dla ścisłości. Natomiast co do tego, czy jest możliwość powrotu, nie wiem, bo przede wszystkim jest pytanie, czy jest możliwość powrotu ze świata mediów społecznościowych do świata normalnych mediów i normalnej kultury. No, kręci pani głową. Ja powiem tak, w połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych większość ludzi uważała, że niewolnictwo jest konieczne i że dzieciom można dawać alkohol. I uważano, że ludzie, którzy chodzą i mówią, że nie wolno trzymać czarnych ludzi w kajdanach i dawać dzieciom alkoholu, to są jacyś maniacy, pięknoduchy, którzy nie mają kontaktu z rzeczywistością. Okay. I
w różnych krajach zaczyna się podejmować jakieś kroki, żeby ograniczyć to szaleństwo mediów społecznościowych. W Ukrainie wymusiła to wojna, w Litwie groźba wojny. Francuzi są przerażeni tym, co się dzieje z ich dziećmi, więc zaczęli ograniczać dzieciom i zaczęli karać rodziców, którzy po prostu dają dziecku małemu tablet do ręki. I bardzo słusznie. To jest dawanie dwulatkowi tableta czy komórki, to tak jakby dawać pięciolatkowi alkohol. Rodzice powinni naprawdę być surowo za to karani. I tak samo powinni być surowo karani. No to już może nie wchodźmy tutaj, ta reforma prawodawstwa byłaby potrzebna, nie wchodźmy może w szczegóły w tej chwili. I no, pewne rzeczy są do zrobienia. No. Natomiast ja się boję jednego. Słusznie pisała Ann Applebaum, zresztą inni autorzy też, że sukces Hitlera był związany też z eksplozją nowych mediów, które ludzi okupiły. Pojawiło się radio przede wszystkim. I ludzie byli nieodporni na to radio. I teraz na nas radio już tak nie działa. Uodporniliśmy się. Tylko niestety po drodze była II wojna światowa. To po niej ludzie zmądrzeli, że nie wolno słuchać głosu wrzeszczącego z radia i mówiącego, siejącego nienawiść. I być może my będziemy musieli przejść przez jakąś straszną wojnę, żeby zmądrzeć. Właśnie ja się tego boję. Ja w ogóle gdzieś w głowie mam to, że to wszystko wraca. Ja wiem, że przekroczyliśmy czas, ale to jest ostatnia już rzecz, że to wszystko wraca, panie redaktorze, że się okaże, że w 2045 roku, kiedy będziemy, o ile będziemy żyli jeszcze, tak, kiedy będziemy pokaleczeni w sposób niewiarygodny, powstanie coś na kształt ONZ i powie, już więcej ludzkość nie może takich rzeczy robić, bo to trochę do tego zmierza. I ostatnie pytanie, panie redaktorze. Co teraz powinien zrobić rząd Donalda Tuska i rząd koalicyjny? Wprowadzić demokrację wojenną, jak Rzymianie. Nie mylmy pojęć. Nie Rosjanie, a Rzymianie, zupełnie inna sprawa. Starożytni Rzymianie mówili si vis pacem para bellum, czyli jeśli chcesz pokoju, przygotowuj wojnę. Jeżeli my teraz się nie zmilitaryzujemy, to za parę lat, kiedy przyjdzie ta straszna wojna, będziemy zupełnie bezbronni. Ale my się musimy zmilitaryzować na poziomie wewnętrznym, czyli walczyć właśnie z propagandą, z tym szumem informacyjnym, tak, który jest kłamliwy, i też na poziomie zewnętrznym. Jesteśmy w bardzo ciężkich czasach, panie redaktorze. Tak, tak. I ja tutaj stawiam takie pytanie. Jeżeli demokracja podarowała nam, ta demokracja, no może nie do końca demokracja zatruta rosyjską propagandą, polaryzacją, nienawiścią, podarowała nam kogoś takiego jak Karol Nawrocki jako głowę państwa, to czy to jest jeszcze demokracja? Czy co jeszcze mamy akceptować w imię tej rzekomej demokracji? No rzekomej, bo zatrutej przez wrogów, więc tu trudno mówić o czystych procesach demokratycznych. Mamy utrzymywać w imię pozorów, że niby wciąż to jest normalny proces demokratyczny, mamy akceptować kogoś takiego jak Karol Nawrocki, mamy akceptować sutenera. A gdyby to przyszedł pedofil, to też mamy go zaakceptować? Bo oszukani ludzie wybrali? Właśnie. Albo seryjny morderca? Panie redaktorze, gdzie jest ta granica? Przepraszam, gdzie jest... Ja wiem, że Nawrocki nie jest seryjnym mordercą, nie jest pedofilem, ale wszystko wskazuje na to, że był sutenerem. Że te granice przekraczamy bardzo szybko, znaczy w sensie tak geometrycznie. No tak? Właśnie. A co za 5 lat w takim razie? Jaki bandyta będzie wysunięty, wygra wybory, pseudowybory, no bo wtedy już będą tak zatrute, że trudno to będzie w ogóle nawet wyborami nazywać. No. Panie redaktorze, czy PiS-owi albo Putinowi zależy na wojnie domowej w Polsce? Przyrzekam, to ostatnie pytanie. Znaczy, PiS pewnie chciałby być tutaj po prostu namiestnikami Putina i nas okradać i deptać dla swojej przyjemności. I jeszcze przy okazji pewnie od czasu do czasu machać biało-czerwoną flagą i mówić precz z Rosją.
Bo, natomiast myślę, że Putin jeszcze bardziej chce nas zdeptać, niż nawet Kaczyński dałby radę, więc chciałbym, docelowo on pewnie chce tu mieć jeszcze gorszych ludzi niż PiS, żeby nami rządzili, albo też chce takiego chaosu i takiej wojny, żeby naród polski przez następne 100 lat się nie podniósł. To nie jest optymistyczny akcent, ale tydzień nie jest optymistyczny i wynik wyborów też nie jest optymistyczny. W związku z tym nie będę szukała na siłę żadnego optymistycznego zakończenia. Optymistyczne jest to, że naród polski znany jest z tego, że jak dochodzi do ściany, to wtedy nagle potrafi się zorganizować i przez chwilę czy przez rok zadziwia wszystkich solidarnym działaniem. My musimy dojść do ściany, do skraju przepaści. Niestety, gdybyśmy działali na co dzień, tak jak działamy w najgorszym kryzysie, to byśmy rządzili światem. No ale niestety, no cóż, proszę Państwa, ja to mówię to wszystko też w nadziei, że widząc tę grozę, my się teraz zorganizujemy i zmobilizujemy. Oby tak było. My na razie działamy w Radiu Rebeliant, przekazujemy mądre słowa naszych gości. Moi drodzy słuchacze, waszym moim gościem był dzisiaj pan redaktor Tomasz Piątek, Reset Obywatelski. Zachęcamy do subskrypcji, lajków i komentarzy pod audycjami, zarówno Resetu Obywatelskiego, jak i Radia Rebeliant. Panie redaktorze, bardzo dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzień dobry, Tomasz Piątek w Radiu Rebeliant i dla Radia Rebeliant. Proszę Państwa, mamy w naszym kraju media partyjne, propagandowe, które kłamią. Mamy media głównego nurtu, które czasem coś nam powiedzą. I mamy media niezależne, odważne, jak Radio Rebeliant i jak kanał Reset Obywatelski, który reprezentuję. Dlatego gorąco Państwa zachęcam do subskrybowania Radia Rebeliant i do subskrybowania kanału Reset Obywatelski. Dziękuję bardzo.